Cześć, tu Ewelsa. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją akwareli Sennelier. Jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. Tym razem z recenzją akwareli Sennelier przychodzę do Was nie po kilku miesiącach, a po kilku latach. Mam je już tak długo, że jakoś nie czułam potrzeby kręcenia recenzji, bo po prostu są dla mnie to bardzo dobre farby i myślałam, że każdy o tym wie, a piszecie w komentarzach czy wiadomościach prywatnych na różnych mediach społecznościowych, jakie są właśnie te farby Sennelier, więc postanowiłam nakręcić recenzję na ich temat. To może zaczniemy od samego producenta. Sennelier to francuska firma, która od wielu lat zajmuje się produkcją artystycznych materiałów i nie są to tylko akwarele, ale także inne farby, czy na przykład pastele. Chyba każdy o tym wie, że Pablo Picasso używał pasteli właśnie od Sennelier. Na samym wstępie chciałabym zaznaczyć, że jest to recenzja akwareli Sennelier z tej półki profesjonalnej, bo mają także oni akwarele, które są odpowiednikiem tych, ale w takiej półce studenckiej i nazywają się one La Petite Aquarelle Sennelier. Z moim francuskim jest słabo, więc jak to źle wymawiam, to z góry Was przepraszam. A te, które tutaj recenzuję, są to Sennelier L'Aquarelle, czy L'Aquarelle, L'Aquarelle, no wiecie, to się wyświetla, tak się nazywają. Informacje producenta znajdziecie oczywiście na ich oficjalnej stronie i Wam dam tutaj w opisie pod filmem link oraz na moim blogu też we wpisie na temat recenzji tych akwareli znajdziecie link odsyłający do właśnie tej strony. Jeżeli jesteście zainteresowani, co oni mają do powiedzenia na temat tych farb, to kliknijcie i poczytajcie. Znajdziemy tam m.in. informacje dotyczące składu tych akwareli i właśnie go Wam chciałabym przybliżyć, bo wiem, że wiele osób to interesuje. Bardzo ważnym składnikiem, oczywiście oprócz wyselekcjonowanych pigmentów, jest miód w tych farbach i jak wejdziecie na stronę, czy zobaczycie jakieś materiały reklamujące te akwarele, to mamy tam właśnie takie plasterki miodu i takie pszczółki latające, więc myślę, że dla producenta jest to bardzo ważna sprawa. Oprócz tego znajdziemy tam także w składzie gumę arabską z kordofanu i do zwilżania farb producent utrzymuje, że używa wody takiej oczyszczonej, czyli bez soli mineralnych. Co może powodować zawartość miodu w tych farbach, przedstawię Wam już, gdy będę mówić o tym, jak one się zachowują w praktyce. Światłoodporność tych akwareli. Akwarele te posiadają certyfikat ASTM dotyczący światłoodporności i ta światłoodporność na tubkach, czy na wzorniku, czy na kostkach jest oznaczona za pomocą gwiazdek oraz za pomocą grupy, do której należą Light Fastness 1, 2 or 3, o ile dobrze pamiętam, więc warto się z tym zapoznać. W przypadku kolorów, które właśnie widzicie, ich opis nie jest dla mnie czytelny. Kolory te nie są przypisane do żadnej z grup światłotrwałości za pomocą liczby, ale za to nadal widnieją przy nich gwiazdki, które wskazują na najwyższą światłoodporność. W sklepach plastycznych te numery farb są sprzedawane jako kolory bez informacji dotyczącej odporności na światło. W przypadku pozostałych 80 kolorów opis jest zrozumiały i czytelny. Kolory tych akwareli, jest ich 98 dostępnych na rynku i nie wszystkie są jednopigmentowe, więc warto zapoznać się po prostu z informacjami producenta, ile pigmentów one tam mają w sobie. Pomimo tego, że nie są one właśnie jednopigmentowe, to jeżeli zmieszamy kolory wielopigmentowe ze sobą, to nadal tworzą one czyste i żywe barwy, więc jest to bardzo ciekawe, jak Sennelier tego dokonało, więc mi osobiście nie przeszkadza to, że na przykład ten skład jest ciut dłuższy niż na przykład w innych profesjonalnych akwarelach. Jakie ja posiadam kolory w swojej palecie, zarówno tubek, jak i kostek, znajdziecie na moim blogu www.ewelsa.pl, więc wystarczy kliknąć i tam sobie przeczytać i zobaczyć wzorniki właśnie, jak to wygląda na spokojnie, a nie na filmie, bo jak wiemy, na filmie mogą być przekłamane kolory, a na zdjęciu, na takim skanie zawsze się staram, żeby to już wyglądało tak, jak w rzeczywistości.
W internecie możemy znaleźć wiele sprzecznych informacji dotyczących jakości tych akwareli. Myślę, że wiąże się to z faktem zmiany całej linii tych farb. W 2012 roku Sennelier wprowadziło na rynek akwarele z ulepszonym składem, tym samym zastępując dotychczasową gamę 80 kolorów na 98 odcieni. Część recenzji, próbników kolorów oraz opinii mówi właśnie o tych farbach starszej, gorszej wersji. Kolejną cechą, jaką chciałabym omówić, to opakowanie, forma, w jakiej są one dostępne. Możemy je zakupić zarówno w tubkach, jak i w półkostkach. Producent także mówi o takich pełnych kostkach, ale ja w Polsce czy w internecie w sumie takich nie widziałam, więc może kiedyś były takie dostępne, a teraz już nie. Nie wiem, jeżeli Wy wiecie, to napiszcie w komentarzu. Ja osobiście preferuję tubki, bo są one dla mnie wygodniejsze. Mogę zawsze nimi wypełnić sobie pustą półkostkę czy kostkę, jeżeli bym tego chciała, więc wielki plus za to, że mamy właśnie dostępną taką formę. I tubki są dostępne w pojemnościach 10 ml. Na etykiecie tubek znajdziemy wszystkie interesujące nas informacje dotyczące światłoodporności użytych pigmentów, nazw kolorów czy numeru serii. Gdy zakupujemy kostki, to przychodzą one do nas zapakowane w zgrzewanych foliowo opakowaniach. Sama kostka jest owinięta etykietą, a kostki posiadają nadrukowane na nich oznaczenia kolorów i numerów. Dla mnie jest to wielki plus, bo nie muszę sama tego pisać i jeżeli na przykład będę się przeprowadzać z palety do palety, będę chciała przełożyć te kostki, to nie będę miała problemu z identyfikacją koloru, no bo mamy już to tam napisane. Albo jeżeli będę chciała na przykład z tubki uzupełnić taką pustą półkostkę, no to mam już właśnie gotowy napis. Cena tych akwareli, jak na akwarele profesjonalne, jest naprawdę bardzo przyzwoita. Za półkostkę zapłacimy około 14, 15, 16 zł, w zależności od użytych pigmentów do produkcji tej farby, a za tubkę około 17-19 zł, też w zależności od koloru. W sklepach plastycznych bardzo często są promocje na te farby, że na przykład kupując dwie farbki otrzymujemy trzecią gratis, czy na przykład kupując takie starter paki, też tam bardzo często mamy bardzo korzystną cenę za tubkę czy za kostki, więc warto sobie prześledzić w internecie te ceny czy w sklepach stacjonarnych, bo możecie naprawdę zakupić sobie jedną farbkę więcej, a zawsze jest to dla mnie plus, jeżeli mogę właśnie mieć więcej farby w tej samej cenie. Kupując te farby w zestawach, bardzo często jak sobie przeliczymy, to naprawdę w cenie farby mamy gratis paletę metalową, czy puszkę, czy na przykład paletę z plastiku. I przejdziemy już do konkretów. Tutaj obok mnie widzicie jedną z moich prac z cyklu Amazonia, która została namalowana tylko i wyłącznie farbami Sennelier i jak widzicie, te kolory są naprawdę nasycone i pomimo tego, że jest tutaj wiele kolorów, które były zmieszane ze sobą, które były wielopigmentowe, to nadal są one nasycone, czyste. Te kolory nie robią się błotniste. Farby te idealnie nakładają się jedna na drugą. Możemy stosować wiele warstw i jeżeli warstwa zaschnie i na niej malujemy kolejną, to ta warstwa pod spodem się nie aktywuje, nie podnosi się, więc jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki efekt uzyskamy. Farby te też bardzo dobrze mieszają się z innymi farbami, na przykład z Aquariusami Romana Szmala, z Białymi nocami. Naprawdę nie ma z tym żadnego problemu. Farby bardzo gładko suną po papierze, nie ma problemu z ich rozprowadzaniem. I może teraz przejdę do takiego punktu obojętnego, nie jest to na pewno plus, może być dla niektórych minusem. Część kolorów pozostawia taką błyszczącą poświatę na papierze. Myślę, że jest to właśnie ze względu na wysoką zawartość miodu w tych akwarelach, ale nie są to wszystkie kolory, są to wybrane kolory, jakie posiadam. I dzieje się tak w przypadku wybranych kolorów i jeżeli użyjemy bardzo dużej koncentracji tego koloru na papierze, czyli na przykład nabierzemy go prosto z tubki, nie jest tam dużo wody wprowadzone, albo jest tego koloru bardzo dużo warstw jeden na drugim, to wtedy mogą się po prostu zabłyszczeć. Kolejną rzeczą, która dla mnie jest naprawdę obojętna, ale niektóre osoby pytały mnie o to w prywatnych wiadomościach, czy to prawda, że te kolory
nie zasychają. Część kolorów rzeczywiście nie zasycha, ale ja osobiście nie miałam takiego problemu, że wylewają się one z tych kostek po jakimś czasie. Po prostu są one takie zawsze gotowe do akcji, są takie miękkie, jakby mają nie zaschniętą skorupkę, tylko jakby taka, jak żujecie gumę, jest ona taka już miękka, no to właśnie mają one taką konsystencję, więc jak przewrócicie tą kostkę, to z niej się nic nie wylewa, ale jeżeli ją dotkniecie, to jest ona po prostu miękka. Więc no, mi to nie robi żadnej różnicy, ale wiem, że niektórym może. Na przykład gdy malowałam z pomocą talerzy, ta farba była wyciśnięta na talerzyki, była już zaschnięta na moje oko i gdy nałożyłam właśnie talerz na talerz, bo nie chciałam tego zmywać, bo wiedziałam, że za jakiś czas będę tego zaś używać, no to te talerze tak się ze sobą po prostu skleiły, musiałam tam nalać wody, żeby je rozwarstwić, ale tymi akwarelami nadal można było malować. Dostępność tych akwareli. Są one praktycznie dostępne w każdym sklepie online i w bardzo dobrych sklepach plastycznych, takich stacjonarnych, więc bez problemu je możecie sobie zakupić. Podsumowując, czy poleciłabym Wam te akwarele? Tak, jak najbardziej. Są to akwarele profesjonalne, bardzo dobrze się nimi maluje, są w bardzo dobrej cenie, są dostępne zarówno w formie kostek, jak i tubek. Bardzo często są na nie promocje w internecie czy w sklepach stacjonarnych. Kolory są transparentne, można nakładać nimi wiele warstw, są żywe, bardzo dobrze się mieszają, pomimo tego, że mają wielopigmentowe składy. Niektóre z nich mamy bardzo dużo kolorów do wyboru, więc w sumie nie wiem, czego chcieć więcej. Dziwi mnie to, że nie są one tak popularne w internecie jak inne marki. Ja maluję nimi od chyba 2 albo 3 lat i bardzo dobrze mi się z nimi pracuje, nigdy się na nich nie zawiodłam. Każdy kolor, który posiadam, nie zawiódł mnie i wygląda tak, jak powinien. Łatwo łączy mi się je także z innymi akwarelami innych producentów, które posiadam, więc naprawdę polecam Wam serdecznie te akwarelki, wypróbujcie je. W tym odcinku to już wszystko. Zostawcie łapkę w górę, jeśli taka recenzja Wam się podobała. Napiszcie mi w komentarzu, czy używaliście tych akwareli i jak u Was one się sprawdzają i czy wolicie kostkę czy tubkę w Waszej pracy. Jak zawsze zapraszam Was na mojego Instagrama @evelsaart, gdzie w relacjach na przykład dzielę się swoimi świeżymi zakupami albo nad czym aktualnie pracuję. Zapraszam Was na mojego Facebooka @evelsa, na mojego bloga www.evelsa.pl, gdzie znajdziecie próbnik kolorów, a także inne informacje, które nie zostały zawarte w filmiku. Więc koniecznie odwiedźcie moją stronkę, odnośnik znajdziecie pod tym filmem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a interesujecie się akwarelami czy takimi tematami artystycznymi, to koniecznie kliknijcie subskrybujkę, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Was także do oglądania innych filmów na moim kanale, na przykład recenzji innych produktów. Dzisiaj życzę Wam już miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!